Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać, jak sobie poradzić, żeby wymontować te zawory tutaj. Tu mam taką głowicę, odkłada 125 pojemności i żeby te zameczki wypiąć, żeby to można było rozebrać, pokażę Wam, jak ja to robię. No i zobaczcie tutaj teraz, mam tutaj białym pisakiem już poznaczone. Tu na ssący mam jedną kropkę i tu mam też na głowicy na wszelki wypadek od tej dźwigienki. Tutaj na dźwigience mam dwie kropki, tutaj również też, chociaż wiem, że wydechowy. No i tu jeszcze mam wkręcone takie śruby już w stworznie, na których pracują te dźwigienki, po to, żeby można było to wyjąć i zobaczcie, wyjmujemy tutaj sobie ten stworzeń od tej dźwigienki. Dźwigienkę możemy wyjąć tutaj do góry w ten sposób. O, tutaj. No i tu już mam drugą śrubkę M8 wkręconą. Tam być może jest inny gwint, ale tu lekko to wszystko wychodzi. I tu ją sobie odkładam. No i oczywiście tą dźwigienkę drugą mogę tutaj sobie spokojnie wyjąć. No i teraz tylko trzeba będzie tutaj te zameczki odbezpieczyć, wyjąć te zameczki. One są tu na stożku zaciśnięte. No i po prostu wtedy będzie można już wyjąć te zawory. Wyjąłem również wałek rozrządu z tej głowicy, bo w ogóle tu był problem z odpalaniem silnika. I teraz widać tu na tej krzywce, że ona jest po prostu zużyta. Tu widać, ma taki występ, ile jest ta krzywka wytarta. No tu były problemy z odpalaniem, dlatego zająłem się tą głowicą. No i tu tak zasadniczo to wałek rozrządu jest do wymiany. Ta krzywka jest też podtarta sporo, no ale może nie aż tyle, co ta na zaworze ssącym. Teraz znalazłem sobie tutaj kawałek takiego pierścionka stalowego, do którego tutaj przyspawam sobie taki pręt. To sobie wszystko tutaj razem zespawam. No i pokażę Wam, co z tym dalej zrobię. Tutaj teraz, jak już widzicie, mam ten pierścionek pospawany z tym drucikiem, zamocowany na wiertarce stołowej, że jak tu będę sobie pokręcał, będzie mi to wduszać tą głowicę. No i teraz Wam pokażę, w czym rzecz. Tutaj teraz zakładam sobie głowicę i naciskając wiertarką, o, ta sprężynka mi się wciska. I teraz tutaj mam taki wkrętak namagnesowany. O, tu już mi się przyczepił jeden zamek. Teraz jeszcze raz wduszę. O, drugi zameczek wyskoczył. Trzyma się to ładnie na magnesie tego wkrętaka. No i teraz to wszystko mogę wyjąć. Proszę bardzo. Ta sprężynka mi wychodzi. Mam tutaj taki pojemniczek. No i zawór oczywiście też został już wyjęty. Teraz zrobimy drugą stronę. Analogicznie stawiam to tu. Wiertarką sobie tutaj dociskam tym posuwem od wiertarki. O, już tu mi się ładnie wypstryknęło. Mogę wyjąć. To zabezpieczenie muszę poluzować, żeby... O, ważne, żeby tego nie pogubić, bo to jest bardzo małe. No i ten drugi już tutaj też mam. No i to jest bardzo fajnie wypięte. Oczywiście można tutaj rurką puknąć. Te zabezpieczenia wyskoczą, ale jak ktoś ma wiertarkę stołową, to polecam.
ponieważ przy złożeniu tych zaworów bardzo to będzie użyteczne. Rozebrać jest łatwiej, złożyć jest trudniej.